Heavy Duty, Companion 2.0, nie 1.0, 2.0 i główny aktor dzisiejszego programu, Martini Kamos, znaczy. Bunch of redneck Robin Hoods. Bunch of redneck Robin Hoods. Hey, we're living good. Back in the woods. Dzień dobry, szanowni państwo, będzie o nożu. Dzisiaj pół dnia lata za mną i robi up, dudek. EDC bawi i uczy. Up, robi dudek, dlatego się nazywa po łacinie upopa epops. Jakby co. Dzień dobry, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja. Będziemy gadać o tym, co chcieliście zobaczyć. Wielu z was pytało mnie o nóż, którego używam od pół roku, zamiennie z moją morką 2.0. Będziemy z morami porównywać, chociaż nie powinniśmy do końca, ale myślę, że to może być zamiennik. Ja sobie go zamówiłem trochę z premedytacją od świętego Mikołaja, właściwie Mikołajki. Wydaje mi się, że Martini w naszej branży niedocenianą jest marką. A to jest taka właśnie morowa, chociaż Martini też robi bardzo fajne nożyki z trochę lepszych materiałów. I wcale nie są jakoś super drogie te noże. To też jest nóż raczej z kategorii budżetowych, tym bardziej od kiedy Mora podniosła ceny. Kosztował 117 zł. Wiem, pokazałem dokładnie, bo kiedyś sobie zamówiłem już od Mikołaja prezent i dostałem Gerbera Scouta. Długa historia. Miłość. Porównamy sobie z Morą 2.0, moją, którą bardzo często widzicie od lat na szyi, często jej używam w terenie. Wziąłem też Morę 1.0, czyli następcę Mory 2.0, bo chcę wam coś powiedzieć odnośnie różnic. Wiecie, że robię pochwy do Mory 2.0 i do 1.0 i czasami ludzie do mnie piszą, myli im się 2.0 z 2, a to za chwilkę sobie pogadamy. I wziąłem jeszcze kompaniona zwykłego, ten jest chyba w nierdzewce. Tak, i wziąłem kompaniona Morę Heavy Duty, bo kiedyś ją tam kupiłem w dobrej cenie. Gdzie te czasy, co? Ta Mora kosztowała normalnie 42 zł. Seria Classic, czyli ta taka rzemieślnicza chyba oni na to mówią. A teraz kosztuje też, co do złotówki kosztuje tyle samo co ten, czyli 117 zł. Zamówiłem go, bo mi się podoba, ja lubię proste noże. Z wielu powodów, ale to też możemy sobie zaraz pogadać. Sporo ludzi mnie zahacza, że chcieliby takiego właśnie małego Skandynawa, ale ta rękojeść mi nie pasuje, bo jest mała, bo ona jest faktycznie mikra, nie? W tej morce. Ona jest taka bardziej jak mały scyzoryk, no ale to maluszek, 70 tam chyba 7 ostrego. Też dlatego zamówiłem tego, ponieważ on jest trochę 90 chyba milimetrów ma ostrego. Ja go noszę na szyi, chociaż żeby go nosić na szyi wypadałoby zmienić pochwę, bo ta pochwa jest wyjątkowo duża. I coś wam powiem jeszcze ciekawego o firmie, co mnie, no powiem szczerze, bardzo zdziwiło, ale też mi zaimponowało. To, co zrobili, jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o firmy produkujące noże. Zapraszam na film. A zanim zaczniemy o nożach, to jeszcze wam coś powiem odnośnie kleszczy. Ja ostatnio też zapomniałem się popsikać i 2 przyniosłem. Nagrywałem dla was film, to może nawet się gdzieś tu pojawić, albo tu. To nie sponsorowane, jakby co. Preparat, który się nazywa Muszka Plus, on kosztuje paręnaście złotych. W zoologicznych one są. Polecam wam tego zielonego zawsze. On ma tetrametrynę, poczekajcie, bo wiecie, mam coraz krótsze ręce, cholera. Tetrametrynę 0,3 grama i permetrynę 0,1 grama, ta zielona. A teraz patrzyliśmy z Bondem i na Allegro zamówiłem 16 czy 17 zł, kosztowało, tu jest 250. Tak, to się psika na ciuch, jest mocne i trzeba uważać, bo jest zabójcze dla kotów, więc musicie sobie rozgarnąć, czy możecie tego używać, ale to moim zdaniem jest jedyny sensowny, skuteczny środek. W sensie permetryna, bo nie chodzi mi o tam nazwę handlową, to jest po prostu tanie, a ma permetryny tyle samo co afaniseb, czyli ten proszek do moczenia ciuchów. To ma troszeczkę mniej tetrametryny, bo ma 0,25, ale ma permetryny 2,5 raza tyle, bo tamten ma 0,1, a to ma 0,25. Psikam buty, spodnie, jak na przykład idę na zdjęcia i mam to kamo, wiecie, to całe popsikałem, rozumiecie, chodzi mi o to wciąż. Dobrze, jak dacie temu troszeczkę przeschnąć, bo ja się spieszyłem. No szczypiem. Nic mi tam nie było, nie miałem żadnych czerwonych plam czy coś, ale szczypało. Jestem w stanie się poświęcić. Kleszcze to zło i musi zginąć. Permetryna je po prostu zabija, nie odstrasza. Firma się nazywa PES przez 2S. Środek się nazywa Flea Kill. Flea myślnik Kill. Jak chcecie, to wam napiszę to pod filmem. To chciałem powiedzieć. A teraz pogadamy o Martini Kamos. Dane techniczne najpierw? Służę uprzejmie. Chodźcie może na pieniek, co? Lepszy pieniek niż... No wiem. Jeżeli chodzi o dane techniczne, w sensie parametry, to Martini jest jedną z tych firm, która też jest dosyć skąpa. Martini podaje tylko, że długość ostrza to 9 cm, a długość całości to 19,5 cm, więc sprawdźmy resztę. I sprawdźmy, czy Martini nie kłamie z tymi wymiarami, które podaje. Nóż waży 68 gramów, 45 gramów. Ma oczywiście wkładkę plastikową. Nie lubię tych pochew skandynawskich. Chociaż one mają swój plus też. Teraz sprawdźmy, czy producent nie oszukuje z wymiarami. Normalnie zabieram do lasu, wiecie, linijkę, suwmiarkę. 19,8 powiedziałbym. A głownia 88. I to nie ostrego, bo jeszcze jest tutaj maluteńkie ricasso. To Skandynaw, więc nie ma nocza, czyli tego nacięcia półokrągłego.
czy no niekoniecznie pookrągłego, nacięcia, które ułatwia ostrzenie. Ja go ostrzę na kostce z Lidla i przez to, że ma to wyjście krzywe, nie jest wylizany. Morka jest gładka. Szlif Scandi ma do samego początku rękojeści, a ten harata kostkę. Kostce z Lidla to nie robi, ale jakbyście używali na przykład kamieni wodnych, to możecie poharatać. Trzeba uważać przy ostrzeniu. One są dosyć ostre, nie? Tutaj te krawędzie. I jeszcze grubość, zobaczmy. 88 i tu jest jeszcze minus 4 tak naprawdę, to nie 9. I grubość ma 2,4, czyli chyba tak jak Morka 2.0. Rękojeść, bo to jest ważne i istotne i dla tych, którzy zastanawiają się nad Morką, a szukali alternatywy z lepszą rękojeścią, to Wam powiem, że rękojeść drewienko ma 10. Jeszcze szerokość głowni sprawdźmy od razu. Powiedziałbym, że 18. One są wąskie, mają wąski ten sztych, brzuszek mają mniejszy, ale dłuższy, mniejszy, ale no dobrze się nimi wierci. Nie przepadam za tymi nożami, które mają ten brzuszek taki od razu tutaj wypukły, bo tego brzuszka się dobrze używa, ale sztychu właściwie nie ma czubka, nie? Czy jakieś wiercenie, czy nawet o deseczkę do umku ogniowego, jakbyście chcieli sobie zacząć robić, wiecie, otwór w deseczce, no to tym takim, który się od razu rozszerza, to się ciężej robi. Materiały. Tu jest blacha 1.2003, czyli to jest odpowiednik 1075. Węglówka, budżetówka, nie? Ale ona jest dobra. Ontario na przykład robiło te swoje wszystkie duże raty, na przykład rata 7, o którego mam. Kiedyś był robiony z 1095. Ja mam rata już z tego 7 dużego z 1075. To jest sprężynówka, tania stal węglowa, rdzewna, pamiętajcie. Myślę, że spokojnie do 50 HF-ki można by ją porównać. Wiadomo, że on nie będzie trzymał ostrości jak nóż z jakiejś super stali, ale z kolei jest łatwy do podostrzenia. I teraz tak, Martini podaje na swojej stronie, ja nie mam twardościomierza, więc ciężko to zweryfikować, ale Martini podaje, że on jest zahartowany 55-57 HRC. No, często się mówi, że 57-58 HRC to jest dobra twardość na nóż do lasu, bo jest przyzwoicie trzyma ostrość, a jednocześnie ciężko go wyszczerbić i do tego łatwiej go podoostrzyć w terenie, nie? Na byle czym. Też chyba wolę mieć taki nóż trochę bardziej miękki, ale którego sobie tam głasknę, wiecie, na płytce diamentowej, na skórce czy na czymkolwiek w terenie i jak się go nie zapuści, to wystarczy faktycznie skóra z pastą polerską i a odnośnie skóry z pastą polerską, bo też mnie cisnę liście i też coś Wam pokażę, ale muszę jeszcze skończyć. Jeszcze 2 testerów musi się wypowiedzieć na ten temat wewnętrznych. Parę razy głasknąć i wystarczy w zupełności, żeby on golił, tylko że trzeba to robić częściej po prostu. A na rękojeści jest brzoza, tak jak w morach, tych właśnie klasikach, tylko tu jest też barwiona, ale ona jest taka właśnie, on już taki przyjeżdża, on przyjeżdża taki brudny, nie? Tak naprawdę. Czekajcie, bo się zrobiło trochę za jasno. O. Jego parę razy tam może z 5, może z 10, nie pamiętam, teraz nie chcę Was oszukiwać, ale parę razy go maznąłem po prostu olejem tym lnianym, dokładnie tym samym szwedzkim, którego używam do stylisk siekier, zresztą ostatnio widzieliście go. Rękojeść jest taka, przypomina mi trochę dłuta, trochę przypomina klasyczne pukko, nie? Bo te Skandynawy klasyczne pukko i lełku często mają te dupki właśnie takie rozszerzone. Tradycja trochę, nie? Skandynawska. Powiedziałem, że Martin jest z Finlandii? Chyba tak. Kamos przez 2A. To jest nazwa tego najciemniejszego okresu nocy polarnej. No to też mi napisało Martini. Ja wiedziałem o tym, bo my starzy to jeszcze jak jesteśmy w stanie się dowiedzieć czegoś sami, to nie pytamy, tylko szukamy, nie pytamy od razu. Szybkie przypomnienie tematu ostrzenia szlifów Scandi. No, 600. Ta kostka ma tyle lat. Nie jedna dużo droższa ostrzałka nie wytrzymał nasyp tyle, co na tej kostce, nie? Scandi się ostrzy tak, że się kładzie, dociska się szlif, który jest jednocześnie krawędzią tnącą i wystarczy, nie? Można jechać. Nawet tak, jak się chce. I chodzi mi o to, że tu jest krawędź i można sobie morkę naostrzyć od początku. No wiadomo, nie? Tą opaską będzie się trochę jeździć po tym, ale do samego końca. A tego musicie pilnować, bo jak wjedziecie tu, no to będziecie jechać tym, I tak trzeba uważać, co się robi, jak się ostrzy nóż, więc można tak bardzo przyzwoicie naostrzyć nóż Scandi. Tylko trzeba pamiętać, ile razy się to robi, nie? Czekajcie, BHP. Nie? Patrzycie, że on jest nierówno ostrzony, ale mora, bo mora już jest głaciutka. Ona była ostrzona tyle razy już. No pewnie setki razy była ostrzona, więc już ten szlif jest taki, jak powinien być, gładki. Ale na początku był jeszcze gorszy niż tutaj. Widać, że on jest niby płaski, ale nie jest płaski, nie? Bo jak się jedzie po płaskiej płytce, to nie zbiera go równo, nie? Ale to z czasem po prostu się zetrze i będzie już taki, jak powinien być, nie? Widzicie? Dobra, bo
dopiero co odrosły. Ja wiadomo, golenie to tam przez chwilkę, nie? Ale ostrość robocza, no przyzwoicie trzyma. To jest odpowiednik 1075, Mora to jest stal C100, podobne. Mora pisze, że chyba ta blacha jest hartowana 59,60, a Martini pisze 55,57. To jest spora różnica, jeżeli chodzi o twardość, ale ja mam wrażenie, że to 55,57 w Martini to jest więcej niż to 59,60 tu w Morze. Chyba, że te 2.0 były może niżej trochę hartowane, a te nowe 1.0 może są hartowane 59,60. Ale to wiecie, wrażenie, to takie gdybanie, nie? Zawsze jak się kupuje nóż, to trzeba się przynajmniej zastanowić, trochę też pogdybać, do czego on będzie najczęściej wykorzystywany. Jeżeli będziecie pracować dużo w drewnie, robić sobie, nie wiem, 5-minutowe wizardy, polecam, jeżeli macie chwilkę, to sobie zerknijcie. Później, teraz nie, teraz rozmawiamy o nożach. Jeżeli się robi takie precyzyjne rzeczy, wiecie, musicie zmieniać chwyt, no pamiętajcie, że mam dużą łapę, nie? No to ta wygląda tak. Martini Camos, moja Morka 2.0, Mora 1.0, która mi służy, dlatego jest trochę podrdzewiała, bo ona nigdy nie była używana, ale służy mi za modełko przy robieniu pochew. Martini jest, widzicie, wypukłe. I je się dobrze trzyma i przede wszystkim można je trzymać pełnym, pewnym chwytem. Można przyłożyć siłę i tak dalej, chociaż no, to nie jest nóż do tyrania. Morka ginie, no mi w ręce ginie, ja mam 11 rozmiar rękawicy, ale w mniejszych rękach też ginie. To jest taki nożyk, taki wiecie, nie? Do delikatnego trzymania, do zmienienia właśnie chwytu, do rzeźbienia, do jakichś takich prac precyzyjnych. No ja się do niej tak przyzwyczaiłem, że 90% rzeczy w lesie robię nią. Ale jak ktoś chce pełny chwyt, czy właśnie często pracuje w rękawicach, czy coś, no to tutaj ten grip jest zdecydowanie lepszy. 2.0 była 2,5, a ta jest 2 mm, ma, jest cieńsza blacha. Za to jest 3 razy droższa. No, ona ma 2, a poprzednik miał 2,4 też. Pocieńkowali blachę z Kubańcy. 2 mm wystarczy, to nie jest otwieracz do czołgów. Jak się zapomni klucza do drzwi, to tym bym nie otwierał. To bym ratem otwierał 7. Wziąłem od razu resztę morek do porównania. To jest kompanion, nie rdzewka, a to jest kompanion heavy duty. No tu jest różnica taka, że jak widzicie rękojeść jest troszeczkę większa, troszeczkę kosmetycznie. No i tu jest głownia grubsza o 0,7 mm, bo ta ma 2,5, a ta ma 3,2. Ludzie niektórzy się śmieją z mory, ale tym to można naprawdę zbudować chałupę w lesie. To jest porównanie wielkości. Więc jeżeli chodzi o wielkość, o gabaryt, no porównywałbym je bardziej z tymi, chociaż z kolei te mają dłuższe głownie, a najbardziej to pewnie by była porównywalna do Mory Classic 2. Dwójka chyba też ma niecałe 10 cm głowni, 9,5. Rękojeść ma podobną, tylko że też ma w tym kształcie takiej baryłki, beczki. To się trochę lepiej trzyma, nie jest do końca gładkie, więc ten grip jest trochę pewniejszy. Zawsze się patrzy na te morki. Te są luz, one są jeszcze tu gumowane i tam tutaj nawet mokrą łapą czy coś, to nie wiem, co by trzeba zrobić. Już pomijam to, że ma też jelec jakiś tam szczątkowy, ale ma powierzchnię tego materiału, bo on jest taki jak, wiecie, gumkę do mazania i tutaj naprawdę by trzeba się mega zagapić, żeby ręka pojechała do przodu, a na tych to się wcale nie trzeba zagapiać, żeby pojechała. Ta dupka jest dobra o tyle, chociaż jest trochę kanciata, ale jak wiercenie czy coś i sobie ją złapać, żeby się mogła oprzeć tutaj, to też jest sposób. Przez to, że przyjeżdża już brudna, taka pofarbowana, no to przynajmniej nie ma kłopotu, że się człowiek wkurza, że się ubrudziła, nie? Po pierwszym wyjeździe do lasu. Pogadajmy o pochwie, bo pochwa to też jest dosyć spora różnica w porównaniu z Morą właśnie klasikiem. Kompanion i kompanion heavy duty ma zwykłego plasticzaka, nie? O okropieństwu. Teraz to jest i tak fancy pochewka, bo wcześniejsze miały tutaj taki plastik, taki no jeszcze bardziej wiotki niż ta skórka, ale Mora chyba jak podniosła ceny o 200%, jednym z takich argumentów było to, że no jest teraz premium pochwa, okej. No tutaj nie mam oryginału, bo jak tylko sobie zrobiłem pochewkę, bo to jest pierwsza, NS Leather Workshop oczywiście polecam, fragment autosponsorowany, ale jak tylko sobie zrobiłem pochwę, to po prostu wywaliłem, nie? A Martini, może do tego też bym uszył, bo ja nie lubię tych skandynawskich pochew, to prawda, ale Martini jest od razu w skórze. To jest skóra oczywiście masowa, ja dlatego sam farbuję skóry, z których szyję produkty, bo jakbym kupował już farbowane, to ta skóra też by była taka. Ta farba to jest jednocześnie taki trochę plasticzany dotyk. Typowo skandynawski, czyli z płetewką, bo ona jest szyta nie tak jak my robimy pochwy, że są ramka, bok i formowana. Tylko Skandynawy są zawsze zszywane tak. No jest wkładka. Tu jest akurat plastikowa oczywiście, ale jest wkładka Bo jak jest w ten sposób pochwa zrobiona, no to wiadomo, szef jest chroniony od krawędzi tnącej ramką. Tu nie ma szwu, nie ma ramki, więc jakby to było bez tej wkładki, to by po prostu cięło tą pochwę. Na początku oryginałki były robione, to było z 2 połówek kości renifera. Teraz wiadomo, nie? Plasticzane. Ta pochwa mi się nie podoba, nie przepadam za tym rodzajem pochew, no i ta skóra to jest taka skóra, wiecie, sklepowa, ale to wciąż jest pochwa skórzana. Zasadniczym plusem pochew tego typu jest to, że można ich używać i po jednej i po drugiej stronie. Kwestia leworęcznych, którzy chcą nosić
nóż przy lewym boku. Czy go włożycie w ten sposób, czy go włożycie w ten sposób, to bez znaczenia. I czy będzie wisiał po prawej stronie na pasie, czy po lewej. To nie jest beznadziejna pochwa. To jest w porównaniu z tymi morowymi, to nie ma porównania. Nagrywałem sobie przebitki, pokazywałem jak działa z krzesiwem, co prawda też na którymś z poprzednich filmów pokazywałem Wam, że... A tak, bo ostrzyłem chyba tą z Julii i miałem pilnik po prostu tutaj i sobie przy okazji zjechałem kawałek grzbietu na 90 stopni, żeby był ostry. Tak zrobiłem, nie wiem, no na szerokość pilnika ile tu jest? 3 cm może? On jest, jest ostry grzbiet. Pół minuty roboty, nie? Befana, dwójeczka, oczywiście. Jeżeli mówimy o normalnej pracy nożem, struganiu, cięciu, pierzastych patykach i tak dalej, takich zwykłych robotach nożowych, to ta rękojeść jest lepsza, jest pewniejsza, pełniejsza, jest wygodniejsza i bezpieczniejsza, jest przede wszystkim. Spoko. Pukko. Nie można mówić nóż pukko, nie? Bo pukko po fińsku to jest nóż, więc jak mówicie nóż pukko, to mówicie nóż. Syndrom Baden-Baden. Fajny nożyk, fajny. Do roboty takiej uniwersalny, bardzo. W ogóle zresztą Martini tak go opisuje, że to jest nóż all purpose, czyli wszechstronny. Nie ma się co czepiać tej stali. Jak ktoś nie ma problemu z ostrzeniem, bo są ludzie, którzy nienawidzą ostrzyć noży. Lubią używać, lubią zbierać noże i tak dalej, ale nienawidzą ostrzyć. Też znam takich. Ale jak komuś nie przeszkadza ostrzenie, to jest bardzo przyzwoity wybór. Alternatywnie dla mor tych właśnie typu kompanion, dla ludzi, którzy mają alergię na plastik. Jak ktoś miał kiedyś w ręce morę kompaniona, ta guma, nawet brudna, w ogóle zajechana, stara, ona się aż klei do łapy. Ale jednak drewienko jest ciepłe, jest przyjemniejsze w dotyku, ma swoją fakturę, ładnie się starzeje, ma przygody, nie? Oby tylko krwi nie miała ta rękojeść, tylko właśnie łuszczyk z boczku. Takie wiecie, no pyszne rzeczy, a nie jakieś tam blizny czy ślady tragedii, nie? Przebyłych. To lepiej nie. A, miałem Wam coś powiedzieć o Martini odnośnie tego, jak mnie zaskoczyli, tylko jeszcze raz muszę iść nos wyczyścić, bo zaraz się uduszę. Często producenci faktycznie olewają dane techniczne. Nie mówię o danych technicznych, które mogę sobie sprawdzić w własnym zakresie. Na przykład jeżeli chodzi o plachę. Albo na przykład jeżeli chodzi o tank, bo trzeba też o tym pamiętać, że to nie jest nóż do tyrania wielkiego przez to, że to jest hidden tank, czyli nie jest z jednego kawałka stali z okładkami, tylko rękojeść jest nasadzona na trzpień. Nie mam w zwyczaju rozwalania noży, żeby sprawdzić. Jak mam jakieś wątpliwości, czy jak potrzebuję dodatkowych danych, informacji, piszę normalnie do producenta, czy mógłby mi na przykład udostępnić informację tą i tą. I napisałem do Martini, słuchajcie, chciałbym wiedzieć, jak w modelu Kamos wygląda ten trzpień, nie? Który wchodzi w rękojeść. Czy on jest tylko taki szczątkowy, czy jest dosyć głęboko. Zazwyczaj te firmy mnie albo zbywają, albo w ogóle nie ma odpowiedzi. Życie. Napisałem do Martini i chyba albo tego samego dnia, albo na drugi dzień dostałem odpowiedź od człowieka o imieniu Oili, co oznacza Kamos, całą taką dosyć spore wyjaśnienie, że to jest ten właśnie najciemniejszy okres w roku. I dostałem zdjęcie, słuchajcie, tanga, które Wam tutaj pokazuję. Byłem w szoku naprawdę i ujęli mnie tym mocno. W naszej branży jest mniej popularne i uważam, że to błąd. Mają bardzo fajną ofertę, mają szeroką ofertę. Jak ktoś jest pokolenie lat 80., to Finka. Wtedy mało kto wiedział, co to jest pukko czy lełku. Kupiłem sobie tą książkę w końcu o pukko historię, ale kurde, chyba zapłaciłem za nią z 300, ale jest przecudna. Kiedyś Wam pokażę, jak będziecie chcieli. Petarda. Ja polecam z czystym sumieniem. Używam go pół roku. Bardzo fajny nożyk. Powiem Wam, dlaczego lubię te proste noże. Po pierwsze, bo jestem prosty chłop i lubię proste rzeczy. Druga rzecz, może jak się ma dużo pieniędzy, to nie. Nie wiem, bo nie mam dużo pieniędzy, ale zawsze trochę inaczej się nadużywa noża takiego za 100 niż za 1,5 tysiąca. W przypadku zniszczenia, nadużycia, to tamta strata będzie bolesna. A tą stratę można sobie łatwo zrekompensować, po prostu kupując następny. Z perspektywy człowieka, który nagrywa filmy o nożach, tego typu noże są fajne, bo są dostępne dla wszystkich. Nie muszę mieć jakichś tam wyrzutów sumienia, że o kurczę, ktoś mi tam na przykład wysłał do recenzji i pokazuje nóż, na który połowę moich ludzi nie stać, bo sobie nie kupią noża takiego drogiego. Ja to traktuję bardziej chyba trochę jak właśnie o to, że sobie możemy wspólnie pooglądać. A trzecia rzecz jest taka, że no właśnie jak recenzuję tego typu nóż, to później nie muszę czytać w komentarzach tych, wiecie, wszystkich słów na K i na H i że chyba mnie chcieliście posłuchać, co mam do powiedzenia. Uważam, że to jest bardzo przyzwoite narzędzie, że jest warte tych pieniędzy, które za nie trzeba zapłacić, że jest z jednej strony nie tak przepalone w branży naszej jak Mora, a z drugiej strony ma bardzo dużo do zaoferowania. Co by nie mówili, jestem stary, dużo noży już zrecenzowałem i nie muszę świrować pawiana. Wciąż lubię Mory, no. Nie chcę mówić, że nic więcej nie potrzeba, no bo potrzeba, no. Kto to widział mieć 1, 2, góra 18 noży, ale to jest historia na inny film. Chcecie zobaczyć w porównaniu z folderem?
A nie wiem, co ja mam w kieszeni. Mam Benka, którego mam od lat, którego nie widzieliście, bo nie zrobiłem recki. No, mogę nagrać, ale chcę nagrać top 3 noży i chcę Bonda namówić, żeby wziął top 3 noży i porównamy sobie z Claymore. W ogóle nie w moim stylu, ale tak mi się podoba forma, że ojej. Morsem jest napisane FTE, czyli frontem do klienta. Kopię jak koń i ma blokadę, bo jakby nie miał blokady i ten guzik nacisnęłoby się w kieszeni niechcący, to wiecie, trzeba by było zmienić zaimki. Martini Camos. Bardzo fajny nożyk. Na pewno to nie jest mój ostatni Martini. Dziękuję, szanowni państwo, za uwagę. Wrzuciłem ostatnio na Face'a, jak byliśmy z Bondem w zeszłym tygodniu, wypalaliśmy patelnię. Jak wróciliśmy, to się okazało, że stuknęło 100 000. Dziękuję bardzo, jesteście kochani. Chociaż myślałem, że to coś więcej zmienia, nie? Napisałem na fejsie, że cholera, wróciliśmy, 100 000 subskrybentów, prawie pełnoletnia Zafira pod domem, bez zmian. Mieszkanie z wielkiej płyty, nie zmieniło się w willę z basenem, cholera, no albo coś źle robię, albo niewiele to zmienia, nie? Ale dzięki, fajnie, że jesteście, cieszę się, naprawdę, szczerze. Nigdy nie pomyślałbym, że do tego dojdzie i w ogóle, o, to długa historia. Dziękuję, jeszcze raz i pozdrowionka.